Lampy rozjarzyły się wściekłym blaskiem, gdy tylko podeszliśmy do wrót. Pewnie ktoś z oddziału czekał i wpatrywał się w ciemność, czy dowódca wróci sam, czy jednak z tym nowym. Chemosh stanął tyłem do bramy, uważnie zlustrował okolice i dopiero potem załomotał w metal. Zgrzytnął zamek. Stalowa płyta popełzła na bok. Smuga światła przecięła mrok, a cienie na granicy widzenia zauważalnie ożywiły się, pełznąc w naszą stronę. Cholera! Powiedział Chemosh bardziej do siebie niż kogokolwiek innego. Do środka, ale to już. Schowaliśmy się do zalanego sztucznym blaskiem wnętrza, a brama zajęczała i zadudniła głucho, zamykając się za nami. Miejscowy furtian zmierzył mnie niechętnym wzrokiem. Odwrócił do Chemosha, pytającym ruchem głowy pokazał. Jak? Słabo jak zawsze. Warknął tamten, ściągając z głowy kaptur. Co z Fenrizem? Stary skrzywił się. Zrobił dłonią gest niepewności, ze wskazaniem na tendencję spadkową. Ciężko by się czegoś innego spodziewać. Ty teraz uważaj, Zek. Nie wchodź mu w drogę. Rozłożyłem ręce w geście bezradności, ale żaden z nich nie zwrócił nawet na to uwagi. Rozdział 8. Pobudka! Ktoś bezceremonialnie załomotał w drzwi, wyrywając mnie z otchłani snu. Zamrugałem, przeciągnąłem dłonią po twarzy. Pod sufitem nieodmiennie jarzyła się bielą goła żarówka, której nie wolno było gasić nawet na najkrótszą chwilę. Cholera, jak ja odwykłem od spania przy sztucznym świetle. Tata. Zamarłem w bezruchu. Nieskończenie powoli przekręciłem głowę w bok. W kącie pomieszczenia na tle bielonej ściany wyraźnie odznaczała się ciemniejsza sylwetka. Pochylona głowa i puple połowych włosów, nogi chude niczym patyki, spuszczone wzdłuż ciała ręce z wystającymi łokciami. Poznałbym ją wszędzie. Nocą i za dnia, żywy i martwy. Zerwałem się z posłania, rzuciłem ku niej, żeby objąć, złapać w ramiona, przytulić. Ale na jej miejscu była tylko pustka. Odwróciłem się zdezorientowany. Rozejrzałem bezradnie. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu poczułem, jak gorycz ściska za gardło. Ubrałem się w swoje ciuchy, odryglowałem drzwi i wyszedłem na korytarz. Ktoś akurat przechodzący obdarzył mnie równie przelotnym, co bezinteresownie nienawistnym spojrzeniem. Głębiej w przejściu jeden z degeneratów kończył wydrapywanie w tynku kolejnego bluźnierczego malowidła. Skierowałem się do nieformalnego serca kompleksu, gdzie miały zaraz rozpocząć się uroczystości pogrzebowe. W dawnej hali magazynowej stała już większość z około 20 mieszkańców twierdzy. Na podejście w centrum pomieszczenia leżały sobie od tak po prostu zwłoki Sehmet. Wyglądała na jeszcze chudszą niż za życia. Sama skóra i kości. Twarz była bezkształtną masą w kolorze fioletu i brązowej czerwieni, z prześwitującymi tu i ówdzie biało-różowymi kawałkami kości. To twoja wina, odezwał się Mormos, stając obok mnie. Popatrzyłem na niego z dezaprobatą, ale nie powiedziałem nic. Tak uważają moi ludzie, komorniku. Przyszedłeś do nas i na wejściu tracimy kogoś z naszych. Szealtiela potrafili tolerować, bo zajmował się swoimi sprawami i nie przesiadywał w twierdzy długo, ale też patrzyli na niego krzywo. Ty od razu na wejściu wyrobiłeś sobie debet. Nie pozwolę, żeby mieli po mnie bezkarnie jechać. Uśmiechnąłem się z pogardą, założyłem ręce na piersi i rzuciłem w przestrzeń. Jebie mnie opinia twoich ludzi. Twoja zresztą też.
Mormos odwrócił się do mnie. Jego oczy błysnęły wrogo. Przekroczyłeś dozwoloną. No dawaj. Popatrzyłem na niego kpiąco. Powiedz jeszcze słowo, albo najlepiej nie uderz. Zobacz, co stanie się dalej. Zapraszam. I potem poczekamy, aż zjawi się tutaj Jonasz. A ty mu powiesz, że jednego z jego komorników gdzieś zgubiłeś, a na drugiego napadłeś. Tego chcesz? Powściągnął emocje, schował gniew do kieszeni. Dał nawet radę się uśmiechnąć. Był dobry, muszę przyznać. Nie dziwota, że rządził resztą tych wykolejeńców. Wszyscy wy, komornicy, jesteście mocni w kędzie. Tylko nie zapominaj, że tutaj w cieniu gramy wedle naszych reguł. Dam sobie radę. Mormos odwrócił się znów w kierunku podwyższenia. Chwilę patrzył na zbierający się tłum. Gdy do sali wszedł bocznym wejściem wyglądającym niczym sama śmierć Fenris, on również ruszył w kierunku ułożonego na marach ciała. Umiłowani w szatanie Panu! Zawołał, wdrapując się na podwyższenie. Dziś żegnamy cielesną formę siostry naszej, Sehmet. Ona sama odeszła już od nas w pustkę wieczności. A to, co pozostało, to tylko mięso i kości. Nie płaczcie i nie smućcie się, bo słabość ściąga śmierć, a jej już nie możecie pomóc. Zgromadzeni zamruczeli, kiwając głowami. Śmierć przychodzi po nas wszystkich, zadudnił Mormos, przekręcając trupa plecami do góry i wyciągając nóż. Śmierć przychodzi po nas wszystkich, powtórzył po nim nierówny chór głosów. Patrzyłem z ponurą fascynacją, jak wprawnymi ruchami robi nacięcia na plecach i kawałek po kawałku zaczyna zdejmować z martwej kobiety skórę. Bez wysiłku, bez emocji, niczym rzeźnik rozbierający tuszę świniaka. Reszta przyglądała się temu uważnie. Widziałem pałające niezdrowym ogniem oczy Fenrisa i oblizującego usta Molocha. Ten ostatni wyczuł moje spojrzenie, bo wbił we mnie wzrok i po raz kolejny puścił oko. Miałem nawet ochotę pobawić się w konkurs gapienia na wytrzymałość, ale po prostu odwróciłem się. Nie ma sensu rozdrabniać się na takich miałkich zboczuszków. Ściągnięta skóra mlasnęła i zaskrzypiała, gdy Mormos odciął ostatnie ścięgna i strzepnął nią niczym świeżo wyciągniętą z szafy ścierką. Potem odwiesił na zawczasu przygotowany kij. Na podejście zostało tylko sino-fioletowe ciało, nie przypominające już w niczym jednego z dzieci bożych. Nawozem ludzkim tylko jesteśmy, zaintonował stojący w pobliżu Chemosh, odbierając od sprawującego ryt pogrzebowy